Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie, myślę, jednym z najważniejszych odcinków dla wszystkich posiadaczy fotowoltaiki, dla wszystkich przyszłych posiadaczy fotowoltaiki, dla sceptyków i dla tych, którzy są zafascynowani fotowoltaiką. Dlaczego fotowoltaika potrafi nie produkować nam energii w tak piękny, słoneczny dzień i co zrobić, żeby było po prostu dobrze. Zapraszam Was serdecznie na odcinek. Proszę zwrócić uwagę na ten parametr. To jest napięcie, które jest podawane z sieci. No i u mnie jest w granicach do 240, to już tak na maksa. A falowniki do 253 jeszcze wytrzymują. Oczywiście zależy jakich firm i zależy jakiej jakości są te falowniki, ale mniej więcej do tego napięcia jeszcze są w stanie wytrzymać. Powyżej robią reset. Zresztą zaraz Wam postaram się to pokazać, bo mam tutaj znajomego, u którego właśnie taka sytuacja występuje. A czy Ty, mój drogi widzu, kliknąłeś już ten przycisk subskrybuj zaraz pod filmem? Bardzo Cię o to proszę. Pomoże mi to w rozwijaniu kanału. Zapraszam na odcinek. Od jakiegoś czasu dostaję pewne takie wiadomości, co zrobić, żeby fotowoltaika mi się nie wyłączała, mam problem z napięciem i wczoraj właśnie rzuciłem na grupę też temat, aby troszeczkę pomóc tym, którzy mają ten problem, a niektórzy naprawdę zmagają się z tym problemem długi czas. Na przykład jeden z gości, który za chwileczkę tutaj przedstawi Wam też w jaki sposób poradził sobie, jak to zrobić, przesłał mi takie oto takiego screena ze swojej fotowoltaiki i miał taką dziwną sytuację, co okazuje się, że wcale nie jest to dziwne, ale zaraz do tego dojdziemy, że weekendowo prąd potrafił podchodzić pod 250. Tutaj to jest tylko pokazane jeden jakiś tam screen, który jakby to pokazuje, że weekendowo było powyżej 250 V, a normalnie było w granicach 240 do 247 dochodziło, tak jak tu zresztą widzicie. I to była firma Energa i Energa zaproponowała, że zamontuje, jeden z sąsiadów tam poprosił o to, żeby coś z tym zrobili, więc Energa zaproponowała taki temat, że oni zamontują na dobę urządzenie pomiarowe. Będzie to kosztowało Pana 200 zł netto. Oczywiście jeśli się okaże, że ma Pan rację, no to wtedy Pan za to nie zapłaci. No i zamontowali mu na dobę, tylko że zamontowali mu w dzień pochmurny, wtedy kiedy fotowoltaika nie produkowała sieci, nie produkowała prądu i nie wypychała do sieci. No i się okazało, że proszę bardzo, i to zresztą w tygodniu było, no i się okazało, że w którymś z tych dni, na przykład chociażby takim, poniżej 242 V było, a ogólnie sytuacja wygląda tak, że prąd w sieci powinien mieć 230 V i maksymalnie powinno być do 10% albo wyżej, albo niżej i tyle jakby jest pozwolone, a falowniki robią taką sytuację, że jeżeli jest powyżej 253-4 V, zależy jakie to są falowniki, jakiej firmy, jakiej jakości i jak są tam poustawiane, to wtedy one robią tak, że jak dochodzi nam do tych 250, powiedzmy 3-4 i potrwa to chwilę, falownik się resetuje i od nowa i tak cały czas. A co do teorii, zapraszam Was serdecznie na krótki mini wykład naszego przyjaciela z kanału Panele Fotowoltaiczne, pana Sławka. Pan Sławek przedstawił Wam to tak, że jeżeli Wy tego nie zrozumiecie, to ja nie wiem. Dzień dobry, serdecznie witam. Waldek z kanału Pompy Ciepła PV poprosił mnie, żebym wyjaśnił Państwu, dlaczego napięcie w sieci energetycznej w przypadku posiadania fotowoltaiki tak bardzo rośnie i zapraszam na króciutki wykład na ten temat. Mamy przewody średniego napięcia, w których płynie prąd od 15 tysięcy V do 21 tysięcy V i gdzieniegdzie odchodzi z tego kabel do transformatora i ten transformator obniża napięcie do
400 V, czy tam do 230, w zależności jak to rozpatrujemy. I dopiero takie napięcie kablami idzie, przewodami idzie do naszych domów. I pierwszy problem to jest ten transformator, jego moc, a drugi problem to jest długość tych przewodów. Stacja transformatorowa, tutaj mamy przykład 15 kV na 0,4 kV, czyli 15 000 na 400 V. Nazwa stacji. Mamy takie ciekawe opracowanie dla jednej z gmin. Gmina Kisielice i tutaj na stronie 18 mamy wykaz wszystkich transformatorów na terenie tej gminy. Tutaj jest moc zainstalowana 100 kW, 163, w ilu procentach wykorzystywana jest ta moc. Widzimy, że one są od 160 do tylko 30 kW i ich jakby wykorzystanie, no w tym przypadku mamy aż 93%, a tak to jest na poziomie do 50%, najczęściej do 50%. Kolejna istotna informacja, podane są wszystkie długości linii napowietrznych i ich przekroje. O przekroju 95 mm2 jest tylko 100 metrów, potem mamy 70 mm, też różne rodzaje stopów, aluminium i tak dalej. Najwięcej jest Fi 70, a czyli najwięcej jest o powierzchni 70 mm2, ale są też oczywiście mniejsze aż do tylko 16 mm2. Mamy też przewody kable, czyli przewody wkopane w ziemię i ich przekroje. Na podstawie tego możemy obliczyć, jaki mamy spadek napięcia na dystansie 100 metrów. Mamy moc na przykład 20 kW, to odpowiada około 100 amperom prądu, napięcie 230 V, kosinus Fi 0,9, powierzchnia 50 mm i proszę bardzo, spadek na dystansie 100 metrów to jest 5 V. I tego będziemy się w tym momencie trzymać. Tych 5 V, o tyle napięcie spada na dystansie 100 metrów. To była część teoretyczna, mam nadzieję, że nikogo jakby nie wystraszyłem tą częścią. Narysowałem sobie taki przykładowy schemat wioski. Tu mamy linię średniego napięcia o napięciu 15 000 V, transformator i za transformatorem jest napięcie 230 V. Mamy dwa pierwsze domy, potem mamy odległość 100 metrów, dwa kolejne domy, tu już napięcie jest 225 V, kolejne domy po 100 metrach 220 i tak dalej. I na już w odległości 100, 200, 400 metrów mamy napięcie 210 V. Trochę za mało, prawda? Mieszkańcy skarżą się tutaj zakładowi, że napięcie jest zbyt niskie. Chcieliby, żeby minimalne napięcie u nich wyniosło 220 V. No to zakład energetyczny oczywiście spełnia ich prośbę, ale żeby spełnić ich prośbę, musi oczywiście napięcie podnieść aż na samym transformatorze. W tym momencie na transformatorze pojawiło się 240 V. Pierwsze gospodarstwa domowe mają 240 V, a ostatnie mają 220. Pan Zenek, mieszkający w tym domu, założył sobie fotowoltaikę. I chce, żeby jego fotowoltaika, na prąd z jego paneli fotowoltaicznych wszedł do sieci energetycznej. Co musi zrobić? Musi mieć napięcie wyższe o około 5 V niż jest u niego w sieci energetycznej. Więc zasila napięciem 230 V sieć energetyczną. To napięcie jest wyższe niż to, które do niego dochodzi z trafo. W związku z tym wchodzi do sieci. Trafia na ten dom, tu jest pobór energii. On oczywiście wcześniej już miał autokonsumpcję i też przez to, że jest wyższe, w tym kierunku płynie i trafia do tych dwóch odbiorców. Im napięcie wzrasta o 5 V, ponieważ tu jest 230 V, dzięki fotowoltaice oni mają 225 V, ale też idzie teoretycznie w drugą stronę.
Jeżeli te 3 gospodarstwa nie zużyją całej jego energii z fotowoltaiki, to ta nadwyżka będzie musiała gdzieś pójść do kolejnych gospodarstw i będzie szła w kierunku bliżej transformatora. Niestety tu jest napięcie 230 V, on dał 230 V i już te gospodarstwa domowe nie skonsumują jego napięcia, jego prądu z fotowoltaiki. Jeżeli ma dużo większą produkcję niż zapotrzebowanie tych domów, no to po prostu jego falownik zwiększy napięcie do 235 V. Wtedy da radę zasilić te 2 gospodarstwa i mniej więcej energia, którą on produkuje, zostanie skonsumowana przez te gospodarstwa. Co się stanie jednak, jeżeli tutaj pan Józef będzie chciał mieć fotowoltaikę i będzie chciał mieć prąd? W jego przypadku falownik będzie musiał uzyskać napięcie 245 V, żeby przebić się przez sieć energetyczną. Dzięki temu, że jest 5 V większe, no to jest w stanie zasilić wszystkich tych gospodarzy. Jest blisko transformatora, ma sytuację fajną, pod warunkiem, że tu ma 240 V, a nie 250. Ale najbardziej skrajny przypadek. Tutaj. Musimy dać 225 V, żeby nasz prąd trafił do sieci. Trafi do sieci, trafi do tego mieszkańca. Ale już nie trafi tutaj, prawda? Żeby tutaj trafić, musi być co najmniej 230 V, ponieważ to napięcie traci 5 V też w tą stronę. To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli przepchać wodę przez cienką rurkę. Aby móc to zrobić, trzeba byłoby po prostu podać albo wyższe ciśnienie, albo zrobić zasadę rynny spływającej. Dlatego to napięcie musi być coraz wyższe i w ten sposób robi nam się to, co się dzieje w falownikach. Na każdym kolejnym odcinku spada o 5 V i widzimy, że tutaj już jest wyrównane napięcie z transformatora 235 V i już ta fotowoltaika jest w stanie zasilić tylko ten obszar, te domy. Dalej nie przejdzie i żeby przeszła przez transformator, musi mieć powyżej 245 V. Żeby tu pojawiło się 245 V z fotowoltaiki, to tu musi być 270, na co nie pozwoli nam falownik. Czyli widzimy, że tak naprawdę, jeżeli zakład energetyczny podniesie nam napięcie na transformatorze powyżej 245 V, już nigdy nie mamy szansy, żeby nasze napięcie, nasz prąd, nasz z fotowoltaiki był w stanie przejść przez transformator do średniego napięcia. Musiałby być większy tutaj niż te 245 V na transformatorze, a żeby to osiągnąć, tu musiał być 250, 255, a to już jest za dużo w stosunku do normy i wtedy falownik nam się wyłączy. Słuchajcie, musicie jeszcze uważać na jeden temat, bo jest pewien sposób, w jaki można byłoby delikatnie oszukać falownik po to, żeby u nas produkcja szła. Po pierwsze jest to nielegalne, a po drugie ogólnie psuje to sieć, bo wtedy robi się tak, że my podwyższamy. Jaki to jest sposób? Powiem Wam, ale tego się nie robi. Jeżeli ktoś Wam powie, że to ja Wam coś przestawię w falowniku i będziecie mieli dobrze, będzie Wam działało, ale jest to bez sensu, dlatego że psujecie po prostu kolejnych tych, którzy też chcą produkować. Po prostu można zmienić napięcie na inny kraj, chociażby na Niemcy i wtedy mamy o 10 V więcej i falownik nie będzie nam się wyłączał przy 254, tylko przy 264, tylko co z tego, tak jak mówię, po prostu wszystko będzie rosło, tak jak zresztą Sławek to wytłumaczył, więc jest to bez sensu, nie warto czegoś takiego robić. Jak zwykle serdecznie dziękuję Sławkowi za wyjaśnienie technicznych aspektów, dlaczego to się dzieje, a teraz zapraszam na praktyczny sposób, co zrobić, żeby nam się fotowoltaika nie wyłączała, jak zadziałać. Będą 2 przykłady. Zapraszam Was serdecznie. Cześć Waldek, dzień dobry Państwu. Padło ostatnio bardzo ważne pytanie, co my jako prosumenci możemy zrobić w sytuacji, gdy jest zbyt wysokie napięcie doprowadzone do naszych domów i nasze falowniki, nasze systemy, instalacje fotowoltaiczne się odłączają.
Trzeba wzywać pogotowie energetyczne. Tak z sąsiadem zrobiliśmy. Regularnie wzywaliśmy pogotowie energetyczne celem wykonania pomiarów. Dodatkowo ja zabezpieczałem logi, zabezpieczałem informacje, wykresy, przygotowywałem wszystkie dane, wizualizację tych danych, tak żeby można było w korespondencji przekazać tą informację do zakładu energetycznego i tak po miesiącu informowania zakładu o tym, że napięcie jest bardzo wysokie, że następują odłączenia falowników tak naprawdę już kilku na naszym osiedlu. Zakład energetyczny podjechał w sobotę, tak jak pisaliśmy, że pomiary w środku tygodnia, kiedy jest duży pobór, nie mają sensu. Pomiary należy wykonać w weekend albo podłączyć na rejestrator i zarejestrować w cyklu 7-dniowym, co najmniej 7-dniowym, informacje, jakie napięcia w sieci są dostarczane przez zakład energetyczny, bądź też w sposób bardziej naoczny podjechać w ciągu tygodnia i to zmierzyć. I rzeczywiście zakład energetyczny wysłał pogotowie energetyczne, które podjechało. Panowie sprawdzili, potwierdziliśmy sobie wzajemnie, że mamy wysoki poziom napięcia w danym momencie i po 30 minutach po ich kontakcie z dyspozytorem zapadła decyzja z dyspozycji pogotowia, że należy obniżyć napięcie na transformatorze. Obniżyli i okej, natomiast walka, w cudzysłowie mówiąc, walka trwała 32 albo 33 dni, czyli miesiąc i w naszym przypadku zakończyła się powodzeniem. Natomiast najważniejsze chyba z tego wszystkiego było to, że zbieraliśmy dokumenty i zbieraliśmy podkładki pod to, żeby mieć możliwość w razie większych, częstszych awarii, czyli odłączeń tak naprawdę naszych instalacji, móc iść do sądu, więc tutaj informowanie, samo zgłoszenie i niepilnowanie tego tematu, nie drążenie dalej, nie przekazywanie informacji może być za mało, bo zakład energetyczny, nie leży w ich interesie to, żeby jeździć, wysyłać ludzi i żeby robić dobrze nam, prosumentom. Zakład energetyczny ma swoje zadania, które realizuje, zabezpiecza sieć, realizuje to w sposób, jak na razie z tego co widać, w miarę prawidłowy. Natomiast to, co nas najbardziej boli, to są zbyt wysokie napięcia. Tutaj zakład energetyczny, jeżeli dostaje informację, że rzeczywiście tak to się dzieje i mają możliwość podpięcia rejestratora, niech podpinają rejestrator, niech pokażcie im poprzez to możliwość wsapięcia takiego rejestratora, że rzeczywiście nie jest dobrze. Życzę powodzenia, ciężko powiedzieć w walce, ale w pewnych problemach, które zdarzają się z naszymi zakładami energetycznymi i trzymajcie się wszyscy ciepło. Życzę zdrowia. Do zobaczenia. Proszę zwrócić uwagę na ten parametr. To jest napięcie, które jest podawane z sieci. No i u mnie jest w granicach do 240, to już tak na maksa. A falowniki do 253 jeszcze wytrzymują. Oczywiście zależy jakich firm i zależy jakiej jakości są te falowniki, ale mniej więcej do tego napięcia jeszcze są w stanie wytrzymać. Powyżej robią reset, zresztą zaraz Wam postaram się to pokazać, bo mam tutaj znajomego, u którego właśnie taka sytuacja występuje. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda podniesione napięcie tutaj u kolegi, ale po wczorajszej rozmowie zadzwonił na pogotowie energetyczne PGE. Przyjechali, obniżyli bez żadnego problemu, proszę bardzo, 245 najwyższa, a teraz mamy pełne słońce. On tutaj ma fotowoltaikę 13 kW, ale falownik jest, z tego co wiem, to chyba 12 KTL, czyli taki co puszcza 12 i pełną mocą ładnie zasuwa fotowoltaikę, więc trzeba dzwonić, prosić, jak nie prosić, to troszeczkę powiedzieć, że słuchajcie, palą mi się urządzenia i myślę, że to zadziała. Dodatkowo, żeby jeszcze mieć dowód w sprawie, warto przejrzeć swój liczniczek. W nim też są podawane parametry napięcia sieci, robić zdjęcia, pokazać w firmie energetycznej. Przecież ich licznik nie może oszukiwać. To jak ich licznik oszukuje, jak powiedzą, że ich licznik oszukuje, to trzeba od razu powiedzieć, no to skoro wasz licznik oszukuje w tej sprawie, to pewnie w innych sprawach też oszukuje. Padały różne odpowiedzi i podpowiedzi, jak poradzić sobie z tym wysokim napięciem. No ale najciekawsze muszę powiedzieć, bo to jest po prostu super. A w ogóle tak przy okazji zapraszam Was serdecznie oczywiście na grupę Pompa Ciepła i Fotowoltaika, użytkownicy i porady. No i jednym z ciekawszych to było: trzeba sobie auto elektryczne podłączyć od 12 do 16 i nie będzie problemu. Może to jest i dobry pomysł, tylko że od 12 do 16 to w większości przypadków samochód nam jest potrzebny, żeby pojechać do pracy, ale jest rozwiązanie, ale jest lepsze. Podłączyć na przykład 3 gniazdka
do jakiegoś zasobnika na wodę. O, tutaj kolega podaje, że 3 grzałki 4,5 kW i mamy odbiór energii, czyli obniżamy napięcie. No tylko czy na pewno o to nam chodzi, bo przecież nam nie chodzi o to, żeby obniżyć napięcie, żeby fotowoltaika produkowała energię i od razu zabierać tą energię, chociaż nawet jej nie potrzebujemy, tylko nam chodzi o to, żeby też nam się odkładała ta energia na zimę chociażby, żeby można było sobie ją odebrać później, więc różne ciekawe pomysły są. Fajnie, że się tak angażujecie. Zapraszam Was oczywiście jeszcze raz na tą grupę. Na grupie naprawdę bardzo ciekawe tematy. Tutaj nikt nikomu krzywdy nie zrobi, a przy okazji czegoś możecie się ciekawego dowiedzieć. Ja też się dowiedziałem, że kupić samochód, obniżać napięcie i samochód niech sobie stoi jako magazyn energii. Jest sposób? Jest. No i co, kochani, mam nadzieję, że problem wielu z Was zostanie w tym momencie rozwiązany. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Oczywiście życzę Wam dużych produkcji, bo teraz właśnie świeci słoneczko i teraz jest ten czas na produkowanie prądu z fotowoltaiki. I do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.